Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisław Jurek. Pan Zdzisiu z tą fajką, nieodłączny element, dobrze, że dzisiaj nie gra na piszczałce. Dzisiaj mamy kolejną sprawę, którą odkrył pan Tomek, znany wam youtuber kulinarny. Pan Tomuś odkrył kolejną aferę, a mianowicie dostał jazgarza pod nazwą Okoń. I teraz wytłumaczę wam i pokażę wam, o co tutaj chodzi. Jaką rybą jest okoń, jaką rybą jest jazgarz. Tutaj już wszystko wam będę tłumaczył. Obie te ryby należą do ryb z rodziny okoniowatych. Tak wygląda okoń. Specjalnie wziąłem, żeby do porównania, żebyście widzieli, że okoń jest większy od jazgarza. Po prawej stronie mamy jazgarza. I teraz zobaczcie, ubarwienie. Obie te rybki należą do tej samej rodziny, z tym, że okoń zamieszkują identycznie te same położenie geograficzne, miejscowości, rzeki, identycznie to samo, to są nieodłączni kuzyni. Jeżeli występuje okoń, to i będzie występował jazgarz. Co je różni? A po pierwsze, zobaczcie, różni je ubarwienie. Tutaj pan Tomek szukał pasków na filecie z tego okonia, który dostał na talerzu. Zobaczcie. Okoń ma charakterystyczne, niezmienne paski na swoich bokach, tak? Licząc, niektórzy mówią, że jest 5, niektórzy mówią, że jest 7. Nieważne ile, ale te paski na tych bokach występują, dlatego jest bardzo łatwo odróżnić okonia od jazgarza, ponieważ zobaczcie, u jazgarza obok są tylko takie plamki, nie ma żadnych pasków, także na pierwszy rzut oka bardzo łatwo ryby do rozróżnienia, nawet dla kogoś, no może nie dla kogoś, kto się nie zna na rybach, tak? Dla nas jest, jeżeli ktoś daje nam okonia, to jest okoń i my w to wierzymy. Dla fachowca odróżnienie okonia chociażby po samej skórze, nawet jeżeli się je oskrobie, obie rybki bardzo ciężko się skrobie, łuski są mocno osadzone, specjalne skrobaki do tego wymyślają. W każdym bądź razie zobaczcie, jeżeli nawet oskrobiemy tego okonka, to filet zawsze będzie miał kolor tych 5 pasków okoniowych na sobie, także nie zeskrobiemy je w żaden sposób, dlatego Tomek kapnął się, że dostał jazgarza, którego widzimy tutaj nad panem Zdzisławem. Dostał filet z takiego jazgarza, ale zobaczcie. Taki okoń dorasta do 50 cm. No, są pogłoski, że jest i większy, czyli to już jest porządna ryba, porządny filet. No to są okazy. A ten pan jazgarz, którego tam widzicie, dorasta maks 20 cm. Maksymalnie 20 cm, czyli to jest mała rybka. To jest mała rybka i nie dorasta do takich rozmiarów, co jego kuzyn okoń. Okoń pospolity, jazgarz pospolity. Jazgarz jest bardzo kującą rybę na skrzelach, na wieczkach strzelowych, ma takie żgaki, na płetwach piersiowych ma żgaki i u góry ma też takie żgaki, że łatwo się pokłuć. Wędkarsko ryba nieatrakcyjna, na równi traktowana jako chwast rybi, ponieważ żywi się ikrą, jest konkurencją dla naszego kuzyna okonia, ale dla wędkarzy i dla innych ludzi, żebyście wiedzieli, że nasz dobry okoń też żywi się ikrą innych ryb. nie tylko ten mały, biedny jazgarz. I przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Właściwości mięsa i składniki odżywcze. Tutaj mamy, zobaczcie. To są jazgarza, tak? Wysoka zawartość białka, łatwo przyswajalne, witaminy B, D, fosfor, selen, jod, omega-3 i kwasy omega-3. To mamy do jazgarza. Tutaj mamy mięso okonia,
Witaminy z grupy B, D, fosfor, selen, magnez, omega-3 jest dokładnie to samo, czyli skład mięs tych ryb jest dokładnie taki sam, także nie ma co tutaj dywagować o składzie mięsa, skład jest taki sam. Czym zatem różnią się te dwie ryby? Tutaj mamy filet z okonia. Zobaczcie, filet z okonia jest mięso jest białe, nie jest bardziej takie, jak wam to powiedzieć, białe, bardziej takie zbite, tak? Jeżeli usmaży się okonia, to takie ładne odchodzą, takie jakby wiórki można sobie odrywać, okoń się ładnie tak kruszy i łamie, elegancki w smaku. Mówią, że jest lekko słodkawy, ja zjadłem z milion okoni w swoim życiu, małych i wielkich, duże filety, małe filety. Jak dla mnie on nie ma żadnego takiego słodkiego posmaku, ale również zjadłem filety, otóż tego naszego jazgarza. Jak wyglądają filety z jazgarza? Są bardziej takie, widzicie, czerwonawe, dajmy na to, bardziej tak jak dzika ryba, nie? Okoń ma filety bardziej białe, mięso jest bardziej białe, bardziej delikatne, a nasz kolega jazgarz ma swoje fileciki, takie ciemniejszy, taki czerwonawy taki odcień. Mięso ma dużo ości, nie da się ukryć, że jazgarz jest ościstą rybą. Nie spotkałem się, żeby rybacy sprzedawali jazgarza w jakiejkolwiek cenie. W każdym bądź razie po usmażeniu taki jazgarz jest podobny w smaku do okonia. Tu nie da się ukryć, że jest podobny w smaku do okonia. Podczas obróbki termicznej te fileciki, one też troszkę zmienią kolor na bardziej jasny. Ale Tomek odkrył, że dali mu jazgarza. Gdzie te ryby żyją? Żyją i w morzu można je spotkać, i w jeziorach, w rzekach, w ciekach wodnych, wszędzie gdzie tylko, w dużych zbiornikach, małych zbiornikach, rzeczkach, rzeczółkach. Bardzo pospolicie występują. Z tym, że nasz mały jazgarz maks 20 cm, no a ten okoń już tych centymetrów 50 to jest już kawał ryby, jest ładnie wygarbiony. Tu jak widzicie jazgarz nie jest raczej wygarbiony tak jak nasz, że ciężko po prostu te filety ciężko jest nie odróżnić fileta jazgarza od tego. O co tu chodzi? O co tu jeszcze chodzi? O cenę. Jazgarz nie jest sklasyfikowany jako ryba cenna. To jest po prostu rybi złom. On nie ma swojej ceny. Mimo tego, że można z tych jazgarzy, ja gotowałem i zupę z jazgarzy, jak były duże jazgarze, to normalnie robiłem takie fileciki albo smażyłem je w całości z tym, że trzeba było uważać na te ości, bo dużo ich jest, po prostu dużo ości jest. Tutaj mamy cenę, to jest cena na dzień dzisiejszy 36,99 za kilogram okonia świeżego. Okonia świeżego, niepatroszonego, patroszony z głową kosztuje już 54 zł, a filety nie wiem, ale będą kosztowały około 80 zł za filet okonia pospolitego. Nie mylcie z okoniem nilowym, okoniem morskim. Pamiętajcie, to jest okoń pospolity. I o co tu chodzi znowu? I teraz tak, pan Tomek, dajmy na to, zapłacił grubą kasę za okonia, a zjadł w zamian za to rybę, która w ogóle nie jest u nas cenna i traktowana jest. Poczekajcie, ja te filety może bym gdzieś sobie przesunął, bo mnie ten filet tutaj, okoń troszkę zasłania. Tu mamy tak, na wizji. Także mamy porównanie, o co tutaj chodzi. Zapłacił pieniądze za rybę, która jest chwastem i która jest rybacko nieatrakcyjna, wędkarsko nieatrakcyjna, czyli ktoś z niczego robi kasę. Czy to jest pomysłowe?
Pomysłowe to jest, ale powinno być to zaznaczone w menu. Filet z jazgarza jako atrakcja, filet z jazgarza na chrupko, bo można by było zrobić takie coś i mieć tego jazgarza za darmo, bo to jest przyłów. Jeżeli stawia się sieć na okonia, często przyłowem są i te małe jazgarze. Te na przymorskich jeziorach widziałem osobiście, łowiłem na przymorskich jeziorach i widziałem, że te jazgarze są troszeczkę większe aniżeli te jazgarze, które spotykamy w głębi Polski, albo na przykład jak w Anglii. Nie spotkałem się z dużymi jazgarzami, zazwyczaj malutkie takie jazgarzyki 10 cm max, ale w przymorskich jeziorach jako rybak łowiłem duże jazgarze i z których można było ładne filety zrobić. Według mnie Tomek ma znowu rację. No nie chcę mu tutaj, wiecie, ale ma rację. Płacisz za okonia, płacisz cenę za okonia, to jest cena 36, 37 dajmy na to za żywe ryby, za ryby żywe, no, za świeże ryby, tak? Ryby świeże, czyli złowione, niewypatroszone, takie na kilogramy, za kilogram takiej ryby sobie kupujemy, to nie wiem ile filet. I teraz zobaczcie, ktoś podmienia filet z jazgarza na filet i bierze cenę za filet takiego okonia, gdzie no, smak i mięso, w smaku jest bardziej, ten jazgarz jest bardziej rybi taki, wiecie, jest bardziej taki mocniejszy zapach, smak ryby ma, a okoń jest delikatne, białe mięso, delikatne, takie paseczki się ładnie odrywa, elegancko, a mięso jazgarza jest bardziej spite i takie troszeczkę bardziej gumowate. Także dziękujemy, Tomuś. Kolejne zdemaskowanie. Wiecie, no, ludzie chcą zarobić jakieś pieniądze, ale tak jak mówię, jakby zrobili danie dnia na przykład, tak? Albo specjał szefa. No, filet z jazgarza na chrupko i dam na przykład za to 10 zł. 10 zł za 100 gram. No nie? 10 zł za 100 gram, albo nawet 5 zł za 100 gram. To nie wiem, czy by nadążyłby smażyć. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tyle na temat, jaka jest różnica między okoniem i jazgarzem, bo na pewno dużo ludzi o tym nie wiedziało. Także zapraszam Was do kanału Rybol Fanatyk. Mam więcej różnych filmów na temat, jak nas robią wałki. Także oglądajcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się zdrowo, ciepło. Dobra robota, Tomuś. Dziękujemy. Hej!